ale dostał kwiat na takiego specjalnego, który będzie miał zadanie. Przez całą podróż. Hello, hello kochani, słuchajcie, przychodzę do Was z pogadanką odnośnie ojca szóstaka. Nie wiem co, gdzie, jak, kiedy ja w ogóle nagrywałam. Dzisiaj jest dokładnie 27 marca 2025. Mamy czwartek. Tak, dopiero dzisiaj przychodzę. Dzisiaj wpadł na kanał najnowszy film z Kanady. Ostatni. I co? I stwierdziłam, że no muszę znowu zacząć do Was mówić, odzywać się, opowiadać, pokazywać. Ja dzisiaj stwierdziłam, że właśnie to jest ten dzień. To jest ten dzień, żeby podzielić się z Wami informacjami odnośnie ojca szóstaka, mojego podejścia do tego tematu. Dzisiaj opowiem Wam o jednym dniu rekolekcji. Były 3 dni. Opowiem Wam o jednym. Jeśli będziecie chcieli, opowiem Wam o 2 kolejnych. Ale dzisiaj stwierdziłam jeden. Mam w ogóle tutaj notatki z tego wszystkiego. Tak sobie popisałam. W ogóle taki zeszyt stary jakiś wynalazłam. Mówię, nie będę kupować zeszytów. Mam Yes, you can. Zobaczcie, jaki w ogóle nazwa. Yes, you can. Więc fajna. Tak, możesz. No. Jakiś on jest, wiecie, taki śmieszny. No, ale stwierdziłam, dobra. Trzeba. Dzisiaj w ogóle gotuję. Dużo gotowania. Od poniedziałku zaczęłam dietę niskowęglowodanową. Jak widzieliście w ostatnich przebitkach, chyba tak to było, w ostatnich przebitkach byliśmy w greckiej knajpce. My uwielbiamy greckie Mediterranean. Jak to się mówi po polsku? Medyteriańskie? Nie wiem, jak to się mówi. Anyway, greckie jedzenie bardzo lubimy. Bardzo. To jest chyba nasze ulubione. No i zjedliśmy. I co? Wczoraj przyjechał pan, żeby przenieść dla Łabątka te jego łóżko całe. Ono było po zupełnie innej stronie jeziora, teraz zmienił po innej i ja myślałam, że on go przywiezie. Słuchajcie, z tym Łabątkiem to są takie jaja. 19 marca pierwszy raz go zauważyłam, kiedy do Was powiedziałam. Pierwsze to zobaczyłam, że przywieźli te siedzenie dla niego, ten cały jego, wiecie, to jego łóżko to całe, skrzynię. Potem widziałam go, że był. Potem go nie było, jak były te mrozy i chyba go zabrali, a teraz nie wiem. Był taki pan specjalnym samochodem i myślałam, że on go przywiózł. No nie ma jeszcze. No ale no może go przywiozą. No mam nadzieję, bo aż mi smutno. Wiecie, no w te mrozy on mógłby zamarznąć, tak więc no. I tak, od poniedziałku zaczęłam właśnie dietę niskowęglowodanową, bo stwierdziłam nie, koniec tego, muszę się za siebie wziąć. Powiem Wam, pierwsze 2 dni były bardzo ciężkie. Dzisiaj już jest 4. dzień. Zjadłam około godziny 12:15. Wcześniej wypiłam kawę z mlekiem. No ja kawy czarnej nie mogę pić, więc kawę z mlekiem. I zjadłam przepysznego omleta z cukinią, kakao, mąką kokosową. Do tego jogurt wymieszany z... Czym ja go wymieszałam? Z syropem klonowym wymieszałam. Dobra, może to nie jest niskowęglowodanowe, no ale ja tak, wiecie, 100% nie powiem, że ja jestem na keto, niskie węgle, cokolwiek, tylko tak powoli przechodzę. Po prostu chcę zobaczyć, jak się będę czuła i w ogóle. No i truskawki. No i był przepyszny. No i wstawię Wam zdjęcie, jak to wyglądało. Dużo korzystam z e-booka Misja Beata i jest super. Naprawdę, w ogóle bardzo też polecam kanał Low Carb Love. Bardzo dużo można znaleźć przepisów. Dużo przepisów tworzę takich samodzielnie. To, co ja czuję, co bym zjadła. Wiecie, też specjalnie nie robiłam zakupów na to, tylko to, co mamy w lodówce, staram się wykorzystać. Na przykład ogórki zostały mi 3, więc zrobiłam ogórki, do tego pasta jajeczna. Miałam tortillę keto, więc te tortille użyłam i zrobiłam takie rapy z kurczakiem akurat wczoraj na kolację dla nas. Dzisiaj robię zupę i chlebek bananowy, niskowęglowodanowy, dlatego, że mamy bardzo dojrzałe banany. Dobra, może to nie jest niskowęglowodanowy, no ale chlebek nie z mąką pszenną, tylko z mąką migdałową. No i wiecie, takie gotowanie, działanie, pracuję akurat z domu, więc fajnie. No i co? No i przechodzimy do tematu, bo widzicie, chciałam się z Wami podzielić co i jak. I no stęskniłam się za rozmowami, za opowiadaniem, za odzywaniem się tutaj do Was. No i co? Jeśli chodzi o ojca szóstaka, pewnie
80% kojarzy, kto to jest. On ma kanał Langusta na Palmie. Już był kiedyś na rekolekcjach adwentowych, a teraz prowadził rekolekcje wielkopostne. No i to jest koleś po prostu, wiecie, od razu prosto z mostu opowiada o tych księżach, którzy tam mieszkają razem z nim, że jeden jest taki ostry, że każdy się go boi, że jak wychodzi do parafian, wiecie, każdy ma do niego respekt i mówi, no słuchajcie, mi się nie chce, wam się nie chce, no ale w imię Ojca i Syna roboty trzeba zrobić, nie? No więc tak to jest, no ale ten pierwszy dzień rekolekcji bardzo mnie ujął, bo spowodował, a raczej ojciec Szóstak zachęcał, żebyśmy się zastanowili i jak ja tutaj sobie zapisałam, musimy stanąć przed Panem Bogiem jako tacy ludzie, jakimi tak naprawdę jesteśmy. Co to znaczy? Słuchajcie, wiele razy ludzie twierdzą, że dlaczego Bóg mnie karze? Dlaczego to mi się dzieje? Dlaczego nie ma Go w moim życiu? No co jest po prostu nie tak? A tak naprawdę tego Pana Boga nie czujemy, nie ma Go, bo my udajemy. Jak On to powiedział, my jesteśmy najlepszymi oszustami, jacy są tylko możliwi na tym świecie. Naprawdę. Wiecie, my staramy się nie tylko nawet do tego Pana Boga, ale do innych ludzi pokazać siebie w zupełnie innym świetle, aniżeli jesteśmy. I opowiadał o takich wizjach, jakie miał Ezechiel, tak mi się wydaje, że anioł go wziął na 3 różne wizje, do takich komnat i w jednej były na podłodze różne takie stwory pełzające, jakieś wiecie, węże, wszystko co pełza i tam ludzie kadzili, kadzidełkiem. I to kadzidełko w dawnych czasach miało za zadanie nie, że coś spowodować, tylko za zadanie miało, żeby te wszystkie brudy, zapachy, wiecie, zniwelować. I to tak naprawdę my robimy we własnym życiu. Tak kadzimy, wiecie, zawsze się staramy, jak tutaj mam zapisane, być najlepsi w oczach innych. Zawsze staramy się, wiecie, mówić, nie wiem, jak coś zrobiliśmy, to no wiesz, ale inaczej się nie dało, albo no nie chciałem tego zrobić, no wiesz, tak wyszło. I on opowiadał też, wiecie, jak ludzie przychodzą do spowiedzi i on uwielbia, jak ludzie, wiecie, używają słowa czasem, no bo wie ojciec, czasem, co znaczy, że czyli nie zawsze. Albo zdarzyło mi się, czyli inaczej się po prostu nie dało, nie? No zdarzyło się, no i tyle. No więc to jest bardzo ważne. I przez to nie doświadczamy działania Boga, no bo po prostu jesteśmy kłamcami. I wiecie, serce ludzkie, jak on to powiedział, jest albo mądre, albo głupie. I dopóki my będziemy oszukiwać tak naprawdę Boga, samych siebie, innych ludzi, to my tego Pana Boga nie doświadczymy, bo On będzie, ale z tą zupełnie inną osobą, a nie z wami. Więc to było mega ciekawe. Drugie to było opowiadanie o tym, jak ludzie płakali nad śmiercią jakiegoś tam bożka i on powiedział, że Boże, co wy robicie? Taką miał wizję tego i to oznacza, jacy my jesteśmy nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi. Tak, jesteśmy nieszczęśliwi, jeśli czegoś nie mamy. Czyli nasze szczęście jest uzależnione od kogoś, od czegoś. Wiele razy, wiecie, ludzie mówią, że ja nie mogę żyć bez tej osoby. Albo, no słuchaj, Panie Boże, ja będę szczęśliwy wtedy, kiedy właśnie na przykład schudnę. Albo kiedy będę miał pieniądze. Albo kiedy, nie wiem, kupię sobie nowy samochód. Tak, wtedy to jest to szczęście. I to jest właśnie złe. To jest właśnie złe, bo to jest takie pokazywanie Bogu, że no jak tego nie mam, no to nie będę szczęśliwy. Jak to będę miał, to będę szczęśliwy. No ale wiecie, jak to się stanie, to i tak nadal ludzie zwykle nie są szczęśliwi, że nie wiem, jak zrezygnują z tej pracy, idą do innej, no to czy coś jest innego? No nie zawsze. Więc to powoduje, że no Pan Bóg nie jest z nami, bo my tak naprawdę uzależniamy swoje życie od czegoś innego, od innych, czyli to też jest tak naprawdę kłamstwo. No i trzecia komnata pokazywała ta wizja, jak mężczyźni, wiecie, używali tak jak się
idzie na niedzielę palmową i są te palmy i oni byli skierowani tyłem do ołtarza i wiecie, tymi palmami tam sobie, nie wiem, wachlowali. I to jest też bardzo, bardzo złe, no bo to pokazuje, że my jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga. Tak sobie w świadomości, wiecie, my często mamy coś takiego, że Panie Boże, no ale czemu mi się to przydarza? Czemu nie jemu, tylko mi się to przydarza? Wiecie, my żyjemy w świecie, gdzie są wojny, gdzie są tragedie, gdzie jest bieda. No i w podświadomości, głęboko, 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 my mamy coś takiego, że no Panie Boże, no nie udało Ci się na tym świecie. Nie udało Ci się stworzenie tego świata, bo ja to bym zrobił tak i tak. Wiecie, no nikt raczej tak nie mówi, ale tak głęboko w środku to właśnie oznacza. A Pan Bóg prowadzi. To jest bardzo ważne. Pan Bóg prowadzi. On wie, co ma robić, chociaż tego zwykle człowiek nie widzi. I wiecie, tak to jest. Takie, jakby to powiedzieć, takie, no czemu ja? Po prostu nie macie czegoś takiego w życiu, że pytacie i jest, wiecie, coś takiego, że a dlaczego mi to się przydarza? Dlaczego mnie to spotyka? Choroba. Dlaczego ja, a nie ktoś? Pan Bóg ma plan. I wiecie, ja kiedyś też słyszałam taką sytuację, że jakaś tam matka chyba miała chorego syna i ten syn jakoś umarł i ona cierpiała i w ogóle. I potem miała jakieś objawienie, że ten twój syn, gdyby on przeżył, on byłby mordercą. No i wiecie, no Pan Bóg ma plan. Ja wiem, że często jest tak, że my się z tym nie zgadzamy, no ale właśnie o to w tym chodzi, że trzeba zaufać Panu Bogu, zaufać Jemu, Jego planowi, no i żyć po prostu. I żyć tak, jacy my jesteśmy. Pokazywać siebie jako ja, a nie udawać kogoś, kim my tak naprawdę nie jesteśmy. I to było piękne. A najlepsze, wiecie co było najlepsze? Najlepsze było to, jak on opowiadał, że on prowadzi kursy, wiecie, jak są kursy przedmałżeńskie, to on prowadzi kursy przeciwmałżeńskie i po takich kursach zwykle 60% ludzi nie hajta się. Nie wiem, czy to była prawda, czy on sobie tak żartował, ale zwykle ma takie pytanie, że nie wiem, jest para, która za miesiąc ma się hajtać i wiecie, oni się kochają, uwielbiają, no życia poza sobą nie widzą i on pyta tego kolesia, słuchaj, tam Mateusz powiedzmy, czy ta twoja Agnieszka wie o tobie wszystko? I on mówi, że przez sekundę on widzi w oczach tego faceta takie, wiecie, o Boże, o Jezu. A potem wiecie, no tak, ona wszystko wie o mnie, no jakby nie wiedziała. Ale wtedy, wiecie, on tam dopytuje, że no ale czy ona wie, co tam się wydarzyło w twoim życiu 15 lat przed, albo o wszystkich dziewczynach, które miałeś, albo to, albo to, albo to. No i wiecie, on tak temu opowiadał i w ogóle. I to świadczy o tym, że, i właśnie on tam mówił, że ci kolesie często mówili, no proszę księdza, no gdyby ona mnie wiedziała to o mnie, to by mnie nie chciała. No i słuchajcie, i to jest właśnie problem, że my, czy to kobiety, czy mężczyźni, ja nie mówię tylko, wiecie, o samych mężczyznach, ale my dajemy dla tej drugiej osoby kogoś, kim my tak naprawdę nie jesteśmy, więc ta osoba kocha kogoś innego niż ty tak naprawdę jesteś. I on mówi, dlatego często są te rozwody, no bo ludzie o sobie tak naprawdę nic nie wiedzą. Oni udają, oni nie mówią, no bo po co wracać, po co to, po co tamto. I ja się bardzo nad tym zastanowiłam. Dajcie mi znać, co wy na ten temat myślicie. Czy twierdzicie, że wiecie, przeszłość to jest przeszłość, teraźniejszość to teraźniejszość, czy raczej wasi partnerzy, żony, partnerki, dziewczyny, faceci, no ktokolwiek wiedzą o sobie wszystko. No ja jestem bardzo ciekawa, bo mi to, wiecie co, zastanowiłam się. Mi się wydaje, że my naprawdę, no wiemy chyba wszystko o sobie z moim mężem i no i tak. I wiecie, mamy swoje wady, zalety, mnie coś tam wkurza w nim, jego wkurza coś we mnie, no ale takimi się pokochaliśmy, takimi byliśmy, my tacy jesteśmy i nie będzie czegoś takiego, że jak coś by wyszło kiedyś, to że widzisz, przez ciebie nasze małżeństwo, nie wiem, jest rozwód czy cokolwiek. No powiem wam, no ciężki temat. Ja wiem, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat, ale dał do myślenia i właśnie o to chodzi. I na sam koniec właśnie powiedział, żebyśmy zrobili sobie taką wycieczkę po sercu, że gdzie jesteśmy z tym kadzidełkiem, wiecie, gdzie tam twierdzimy, że nie jest tak źle, jak to wygląda, gdzie zrobiliśmy z czegoś szczęście,
i bez tego nie możemy żyć? No i gdzie tak naprawdę strasznie trudno jest nam zaufać Panu Bogu, bo On wie, gdzie my powinniśmy być, gdzie On nas prowadzi, jaka jest ta nasza ścieżka życiowa. I powiedział, że jak sobie odpowiemy szczerze na te pytania i staniemy przed taką prawdą, to ten Pan Bóg zagości w naszych sercach. No, więc taki był pierwszy dzień, kochani, rekolekcji. Były jeszcze 2. Jeśli macie ochotę, żebym Wam opowiedziała o tych 2 pozostałych dniach, dajcie mi znać w komentarzu, wiecie. Ja zapraszam, żeby nikt tutaj nie sypał, nie wiem, jobów, że ojciec Szóstak, on nam gada głupoty, tu. Kościół go zaprosił. Były to rekolekcje wielkopostne. To nie jest tak, że ja sobie poszłam na jego jakąś konferencję. Ja się ze wszystkim też z nim nie zgadzam, ale są kwestie, które, wiecie, zastanawiają. On po prostu jakoś do mnie dociera. Wydaje mi się, że bardzo wielu młodych ludzi go lubi, no bo on jest, tak jak Wam mówię, kurs przeciwmałżeński. No taki śmieszny, no śmieszny taki, wiecie, równy gość. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to jest moje zdanie i każdy ma prawo mieć inne te zdanie. Tak więc, tak kochani, 16 minut gadki, 16 minut gadania, tak więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję, że tu jesteście. Nie zapomnijcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. To pozwala mojemu kanałowi się rozwijać, rosnąć. Docieramy do nowych ludzi. No i co? Podzielcie się w komentarzu, co myślicie na temat tych kursów przeciwmałżeńskich. No, trzymajcie się cieplutko, no i do następnego. Mam nadzieję, że teraz filmy będą pojawiać się o wiele częściej. Motywacja jest, działanie jest, no i co? I czekam na Wasze odpowiedzi, czy chcecie kolejne części na ten temat. Buziaczki, do następnego. Bye! No i czekamy na łabątki, bo jeszcze ich nie ma. Trzymamy kciuki.